Zaczął się jakiś pożar. Ludzie nie chcą płonąć żywcem w wagonach. Wybijają szyby, otwierają okna, wyrzucają swoje dzieci przez okna. Pociąg stoi na skarpie. Ludzie spadają w dół, turlikają się. My z nimi też. Witam Was serdecznie na moim autorskim kanale Łukasz Kazek Historystory. Przed Wami kolejna opowieść. Opowieść, która przeniesie nas w czasie w głąb przeszłości, gdzie pokażę Wam dzisiaj sporo śladów. Nie tylko tych w architekturze, albo tłustego gotyku, który wyłania się dzisiaj spod tynku w mieście Prudnik, który dzisiaj jest polskim miastem, ale jeszcze w 1945 roku był miastem niemieckim i nazywał się Neustadt Oberschleusen. Dzisiaj opowieść o świecie, którego już nie ma. Dokładnie o trzech światach. O Neustadt Oberschleusen, o Prądniku, bo tak nazwano zaraz świeżo po wojnie to miasto, i o Prudniku, bo dzisiaj właśnie tak się nazywa. Ale ta opowieść będzie się snuła opowieściami i relacjami świadków, którzy w sobie mają jeszcze sporo blizn, sporo brust i sporo wspomnień z tamtego okropnego i dramatycznego czasu. Zatem dzisiaj zapraszam na opowieść w głąb przeszłości, która zostawiła po sobie naprawdę wiele śladów. Zaczynamy. A mecenasem tego odcinka jesteście Wy, drodzy widzowie. I nie tylko tego, wszystkich odcinków Historystory. Dzięki Waszemu wsparciu poprzez kanał YouTube, dzięki Waszej wirtualnej kawie, którą nam stawiacie, a my z rozkoszą ją pijemy, kręcąc właśnie takie odcinki, chcemy Wam podziękować. Mamy dla Was całą masę gadżetów, jak na przykład specjalną tekturową podstawkę z logiem kanału pod kufel na herbatę z 2 palcami pianki. Mamy też naszywkę haftowaną, którą świetnie możecie sobie na rzepie przypiąć na kurtce. Mamy również pocztówki z kanału Historystory z pozdrowieniami z planu filmowego, z autografami całej naszej ekipy, Krzyśka, Daniela i mojego. Mamy wreszcie nalepki, o które pytaliście, na Wasze fury albo też na Maca czy laptopa. I mini plakaty z serialu Dolny Śląsk, Zaginione skarby telewizji History Channel z moim osobistym autografem. A na koniec, żebyście mogli to wszystko w coś włożyć, magnes specjalnie preparowany na parze w celu uniknięcia pęknięć, sprowadzane z dawnej Węgierskiej Republiki Ludowej i oczywiście torba z dolnośląskiego lnu. Łukasz Kazek Historystory. Wszystko to pakujecie w torbę i ruszacie w podróż do przeszłości. Za 8 posmaruję Wam chleba piętkę, za dychę postawię Wam w Jedlince żuru michę, a za kawę latę w górę wyślę Wam gadżetów pełną furę. Informacje, jak zdobyć tą unikalną kolekcję Historystory, znajdziecie na moim Facebooku i na moim Instagramie oraz w dziale Społeczność na kanale Łukasz Kazek Historystory. Zapraszam Was na odcinek. „17 marca 1945 roku sowieckie uderzenie rozbiło niemieckie zgrupowanie i Armia Czerwona podeszła prawie pod Prudnik. W Prudniku, oczywiście w tamtym czasie Neustadt Oberschleusen, panika. Uciekać przed Sowietami. Sowieci nie oszczędzają nikogo. Ale jak uciekać? Czym uciekać? Dokąd uciekać? Janina Mokska miała wtedy 16 lat. Zmarła w 2019 roku. Ale kiedy żyła, dawała świadectwo i opowiadała, jak to wyglądało.
Znajomy zawiózł nas taką furmanką na stację, abyśmy mogli wsiąść w pociąg i wyjechać z Neustadt. Ale pociąg nie nadjeżdżał. Czekaliśmy między 5 a 6 godzin. Wjechał przepełniony po sufit uciekinierami. Ledwo co udało nam się tam zmieścić. Jedziemy, ale to była tylko chwilka. Prują do nas sowieckie działa. Pociski rozbijają się po wagonach. Zaczął się jakiś pożar. Ludzie nie chcą płonąć żywcem w wagonach. Wybijają szyby, otwierają okna, wyrzucają swoje dzieci przez okna. Pociąg stoi na skarpie. Ludzie spadają w dół, turlikają się. My z nimi też. Wpadamy do rzeki. Przenoszę swoje małe rodzeństwa przez rzekę. Udaje nam się dotrzeć do wioski Dębowiec. Jesteśmy cali. Ale nie mamy dobytku, nie mamy dokumentów, nie mamy żywności i nie mamy ani jednej marki. Jesteśmy nędzarzami. Siadamy na schodach przed jakąś karczmą i siedzimy. Nie wiemy, co robić dalej. Podchodzi do nas niemiecki żołnierz. Klepie mamę i daje jej bochen chleba. Mama delikatnie bochenek dzieli na wszystkie swoje dzieci. Sowieci ostrzeliwują miasto z artylerii. W mieście jest 18 000 ludzi, cywilów i 3000 wojska. 9 000 z nas, wspomina Niemka, nie jest w stanie stąd wyjść. Zostaliśmy w mieście. Pociski uderzyły w kocioł z gazem. Potężny wybuch. Mężczyźni nasi wchodzą na dach i obserwują. Miasto całe jakby w dzień, a jest przecież po północy. Płonie, ogień, buchy. Po prostu wszyscy czujemy się jak w jakimś otępiałym piekle. Rosjanie wdarli się do miasta. Biegają już po ulicy Chrobrego. Niemcy uciekają, wycofują się nasze wojska. Potem Rosjanie biegają już po wszystkich ulicach. Wyważają drzwi, włamują się do sklepów, rabują wszystko. To jakaś nieokiełznana dzicz. Rozbili sklep ze świecami. W nocy wszyscy sowieccy żołnierze chodzą ze świecami. Oświecają sobie świecami puste mieszkania. Szukają alkoholu, szukają dobrego jedzenia i szukają kobiet. Wszyscy siedzimy w piwnicach, pochowani, za meblami, za szafami. Jeżeli Rosjanie znajdą jakieś słoiki z mięsem albo jakieś słoiki z przetworami, z kompotem, z konfiturami, otwierają, wołają nas, każą próbować. Czekają, aż się nie przewrócimy. Jeżeli się nie przewrócimy, każą otwierać usta. Jeżeli wszystko jest w porządku, sami dopiero zjadają. Paniczny strach. Wszyscy boją się pohańbienia. Wiemy, co oni robią z kobietami. Biorą wszystkich, i dzieci, i starców. Specjalnie kobiety zaczynają ubierać łachmany, malować się sadzą, czarnić sobie zęby, aby tylko odstraszać, aby tylko nie wzbudzać w tych dzikusach pożądania. Dziesiątego maja 1945 roku do Prudnika przyjeżdża pierwsza polska administracja. Jest ona wysłana przez generała Ludowego Wojska Polskiego. W tej administracji zaczyna się kształtować zalążek jakiś pierwszy polskiego życia. Szefem do spraw oświaty zostaje Stanisław Nabzdyk. I on we swoich wspomnieniach zapisał, że Polaków w Neustadt jest bardzo niewielu, kilkadziesiąt osób, kilku kolejarzy, jakichś fachowców, którzy mają naprawiać albo remontować fabryki i dopiero 24 maja 1945 roku do tego miasta przyjeżdża 54 milicjantów. Ale cały czas w tym mieście rządzi komendantura sowiecka, która jest zniesmaczona, mówię to bardzo delikatnie, i bardzo wroga zalążką i budowaniem jakiejkolwiek polskości na tym terenie. Nabzdyk wspomina, że stan moralny milicjantów ma też sporo do życzenia. To są ludzie, którzy są wykolejeni poprzez II wojnę światową i to, co się działo. Ich stan umysłowy, fizyczny, a także, rzekłbym, kulturalny jest naprawdę bardzo na niskim poziomie. I wciąż mieszkają tu Niemcy. Co w ogóle zrobić z tymi Niemcami? Wpadają na pewien pomysł.
Milicja wyłapuje funkcjonariuszy NSDAP, jakieś niedobitki oddziałów niemieckich. Walczy, jak oni sami twierdzą, z SS-owcami. Generalnie nie jest to dobry czas. Znajduje się mnóstwo amunicji, znajduje się jakieś miny. Ludzie tracą ręce, nogi. Jest duże kalectwo. Dla polskich urzędników jedynym miejscem, gdzie mogą dostać coś do jedzenia i zaczynać w ogóle tutaj tworzyć jakąś polską namiastkę życia, jest stołówka ratusza. Ale Czechowicz, pierwszy starosta, pisze do wojewody, że jedzenie jest marniutkie. Jeżeli trafi się zupa z ziemniakami, super, ekstra, ale generalnie jest to wszystko jednostajne i marne. 1 dekagram tłuszczu, 1 dekagram masła, 1 dekagram cukru. Co to w ogóle jest? Człowiek, urzędnik, dostaje 300 zł pensji. Polski urzędnik, tutaj właśnie zaraz świeżo po wojnie. 300 zł. Kilogram masła na czarnym rynku kosztuje 350 zł. Kilo dobrej kiełbasy kosztuje 120 zł, a na przykład kilo dobrego chleba, dużego upieczonego chleba kosztuje 30 zł. No przecież można zwariować. Nic nie można za to kupić. Dlatego mnoży się łapówkarstwo, złodziejstwo i szabrownictwo. Ale wciąż tutaj mieszkają Niemcy. Mówiłem wcześniej, coś trzeba z nimi zrobić. I wpadają na plan, oczywiście razem z Sowietami, że zrobią im getto. Zamkną ich i stłoczą tak, jak oni kiedyś tłoczyli Żydów. I na ulicy dzisiejszego Chrobrego i Królowej Jadwigi właśnie było niemieckie getto. W Prudniku, dla Niemców. Niemców pościskano jak śledzie w beczce. Po kilkunastu, kilkudziesięciu do jednego mieszkania. Oczywiście głodowali. Nie mieli jak uciekać, bo z jednej strony była rzeka, a z drugiej karabiny maszynowe. Przynajmniej 3 stanowiska. Tak wspominają świadkowie. Panicznie bano się Rosjan. Rosjanie wpadali do mieszkania i szukali kobiet. Siostra jednego z świadków chowała się zawsze za szafą. Raz kryjówka nie udała się. Została złapana. Wtedy ciocia wstała, opowiada pan Stosiek, i zaczęła ją bronić. Ruski przyrżnął jej kolbą tu w pierś. Padła, ledwo złapała oddech. Przez kilka dni była spuchnięta. Generalnie wszyscy bali się takich młodych polskich wyrostków, jeżeli chodzi o Niemców, którzy sobie zakładali opaski biało-czerwone, MO, i udawali milicję. Tak naprawdę szukali też dziewczyn, ale bardziej interesowali się kosztownościami. Jak grabić, jak łupić, jak mieć dla siebie. Doszło do takiego paradoksu, że te kobiety niemieckie już wolały być pod opieką, czy właściwie w cudzysłowie, pod opieką sowieckiego oficera bądź jakiegoś podoficera, bo wtedy ten wyrostek, co udawał milicję, po prostu się bał i nie przychodził i nie rabował. I przyszedł czas wysiedlenia, bo jeszcze wcześniej, do 1946 roku, na tutaj prudnickiej ziemi, to ci Polacy mieszkali normalnie z Niemcami. I co jest jeszcze takim ciekawostką, wyobraźcie sobie, że komunistyczny starosta, członek Polskiej Partii Robotniczej, PPR-u, apeluje do wojewody, żeby ściągać kapłanów ze wschodu. Ludzie potrzebują duchowości, potrzebują modlitwy, a wszędzie są oczywiście, ale niemieccy kapłani, bo pastorowie. I według niego osłabiają oni polskość. Apeluje, aby jak najwięcej kapłanów przyjechało natychmiast do Prudnika. Taki był świat. Dziki, oszalały. Nadszedł czas wysiedlenia. 1946 rok, wiosna. Ludzie, którzy mieszkali pod jednym dachem, związali się ze sobą. Niemcy i Polacy. Dlaczego? Dlatego, że mieli wspólny mianownik. Choć oczywiście geneza była inna, ale mianownik był cały czas ten wspólny. Chodziło o wykorzenienie. Tamtych wyrzucono i wykorzeniono ze wschodu. Polaków z Kresów. Tych wyrzuca się właśnie z ziem zachodnich. Choć mówię, geneza była inna, ale głód, poniewierka, strach, nędza i to wykorzenienie było silniejsze. Ludzie się łączyli. Łączyli się i zaczęli się rozumieć.
Kiedy wysiedlano Niemkę z trojgiem małych dzieci z Prudnika, rodzina polska upiekła jej chleb, kołacze, ciasto z jabłkami i dała jeszcze śliwki w słoikach. Ojciec polski z 14-letnim synem zawieźli tą Niemkę na stację kolejową. Po drodze byli tacy, którzy chcieli jej wszystko wyrwać, zabrać. Ojciec chciał ich bić. Broniła Polka, żeby tego nie zrobić. Dlaczego? Dlatego, że ta Niemka miała trójkę małych dzieci. A wcześniej, kiedy się poznali, powiedziała jej swoją tajemnicę. Moich 2 synów zdezerterowało z Wehrmachtu. Uciekli tu do mnie do domu. Przechowywałam ich na strychu. Ktoś doniósł. Różni są ludzie. I świnie, i porządni. Przyszło gestapo. Na moich oczach ich rozstrzelało. Pochowałam ich po cichu na cmentarzu. Ja tutaj wrócę. Proszę, pielęgnuj te groby. Ja wrócę i wszystko ci wynagrodzę. Nigdy nie wróciła. A groby? Ciężko powiedzieć. Ślad zatarł wszystko. Za nami kolejna podróż po kraju. Śląsk Opolski, Prudnik, dawien Neustadt Oberschlesien, Prądnik, a dzisiaj Prudnik. Słuchajcie, nie odbyłaby się ta podróż, gdyby nie wasze wsparcie, wasz doping i cała moc ciepłych słów. Dziękujemy za każdą postawioną kawę i dziękujemy za wasze wsparcie przez YouTube. Pamiętajcie, bez was nie byłoby nas. I oczywiście, do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20:00. Łukasz Kazek, Historystory.